Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Jestem z pokolenia, które można powiedzieć nie znało internetu. Tak, były takie czasy, kiedy internetu w ogóle w sklepie nie było, nigdzie go nie można było kupić. Po prostu go nie było. Programy telewizyjne 2, też w różnych godzinach, więc właściwie naszą młodość i dzieciństwo spędzaliśmy na dworze albo na polu. Wybierzcie sobie Państwo wersję w zależności z której części Polski pochodzicie. Ale kiedy z czasem pojawił się internet, no to przyniósł dosyć dużo zmian w naszym życiu. Pamiętam jeszcze z Politechniki Wrocławskiej jeden z wykładowców w pewnym momencie wpadł na nasze zajęcia z wielką radością. Tak, przyszło, dostałem. Patrzyliśmy na niego tak lekko z ukosa, ze zdziwieniem w oczach i pytaliśmy się, ale co przyszło i co pan doktor dostał? A, przyszedł mail z Australii. No i co? A ja wysłałem 5 minut temu do nich maila i oni mi odpowiedzieli. Także to były takie czasy, kiedy ten element dotyczący tego, że można się szybko z kimś skomunikować na świecie, był dużą radością. Jeszcze był czymś, co nie było powszechne. Z czasem zrobiło się tego coraz więcej. Z czasem ten internet rozwijał się, pojawiły się telefony komórkowe. Na początku przede wszystkim służyły do rozmowy. Są ludzie, którzy może nie uwierzą, że kiedyś telefon komórkowy służył tylko do rozmowy, ale z czasem zaczęły się pojawiać różne opcje, aby ten telefon komórkowy stał się również takimi drzwiami, oknem do internetu. Zaczęły się pojawiać różne technologie, mniej lub bardziej udane, ale to były zawsze takie rozwiązania, które powodowały, że ten telefon komórkowy był już nie tylko urządzeniem do rozmowy. Z czasem pojawiły się rozwiązania, które jakby zapewniły nam całkowity dostęp do internetu. Pojawiły się rozwiązania takie jak chociażby iPhone, który był już pewnego rodzaju komputerem przenośnym, dzięki któremu można było się dostać do internetu, coś zobaczyć konkretnie, przeczytać, zacząć oglądać pewne filmy. Dzisiaj właściwie coraz częściej mówi się o tym, że mobile first. I aby wyjaśnić to pojęcie i bardziej zrozumieć, stwierdziłem, że zaproszę człowieka, który w tym siedzi dosyć długo, już kilkanaście lat, który tworzy właśnie rozwiązania mobile first. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest Tomasz Muter z firmy Droids on Roids. Tomasz, kim jesteś, co robisz w życiu, jakie masz hobby, bo tam w tle widzę ciekawe gitary. Chciałem właśnie zapytać, czy to jest tylko element ozdobny, czy coś się z nim dzieje. Cześć wszystkim, dziękuję Arku za zaproszenie. Jestem współzałożycielem firmy Droids on Roids i aktualnie wiceprezesem tej firmy. Firma Droids on Roids specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych dla innych firm już od 12 lat. Tak, te gitary to część mojego hobby. Jednym z nich jest właśnie gra na gitarze. To wyniosłem, można powiedzieć, z domu rodzinnego. Wszyscy gramy. No i tą pasję rozwijam. Poza tym lubię żeglować. Stowarzyszenie IT Corner, którego jestem też członkiem zarządu i też z Arkiem tam się poznaliśmy, zaszczepiło we mnie tą pasję i też żegluję jako sternik morski. Także to się pięknie łączy z gitarą. Mówisz, że wyniosłeś z domu. Bałem się, że same gitary, ale tu jednak wyszło, że jednak dokończyłeś że tą tradycję muzyczną, czyli rozumiem, że jesteś z takiej rodziny muzycznej. To teraz skąd poszedłeś w IT, a nie stałeś się gwiazdą rocka? No można powiedzieć, że od zawsze interesowały mnie komputery. I już odkąd udało mi się w wieku bodajże 8 lat wypakować grę Dune'a z pliku RAR samodzielnie, to miałem takie przeświadczenie, że te komputery to jest coś fajnego, coś ciekawego i miałem właściwie od bardzo młodego wieku kontakt z tym i szukałem tej swojej drogi i zawsze się tymi komputerami bawiłem. Bardzo pomogło mi to, że w pewnym momencie ten komputer przestał już obsługiwać najnowsze gry, więc zacząłem po prostu sprawdzać, co się da jeszcze tem zrobić poza graniem i zacząłem właśnie robić pierwsze strony internetowe i tak już potem się potoczyło to zainteresowanie i skierowałem swoje kroki na Politechnikę Wrocławską.
Tomasz, ja nie jestem jakimś specjalnym znawcą, ale swego czasu w podcaście Business Wars słuchałem ciekawą historię dotyczącą właśnie dwóch głównych producentów gitar, jak oni tam ze sobą walczyli, jak to się wszystko rozwijało, jak się pojawiły pierwsze gitary. Teraz ty co, Fender czy Gibson? No ja zdecydowanie Fender. Gdyż Fender ma to swoje znane, lubiane, szanowane, słomkowe brzmienie, albo też ma swoją tak zwaną szklankę, czyli taki dźwięk charakterystyczny dla Fendera, a Gibson jest lepszy dla cięższego brzmienia, może bardziej takiego hard rockowego. No dobrze, dlatego ten Fender. Okej, Tomasz, zakładam, że może któregoś dnia zobaczymy cię na jakiejś scenie, może tutaj w razie czego wszyscy ci, którzy odsłuchają tej rozmowy, zapiszą się na jakąś listę oczekującą. Może któregoś dnia trochę jak gdyby zmęczony tą branżą technologiczną albo wykorzystując wiedzę z tej branży technologicznej zrobisz coś na scenie, jakieś show, więc tutaj trzymam za ciebie kciuki i czekam, co się takiego pojawi. Droids on Roids. Co to znaczy? Skąd się wziął pomysł na nazwę? Trochę tak jakby zaczepiało jakieś klimaty science fiction, Gwiezdne Wojny. W 2011 roku we Wrocławiu na rynku IT były głównie firmy, na które mówi się tak potocznie korporacje. My wchodząc na rynek chcieliśmy się od nich odróżnić. Czyli nie chcielibyśmy się nazywać tam Mobile Solutions, czy tam jakiś Mobpol Corporation. I chcieliśmy nadać tej firmie taki sznyt nieco startupowy, nieco taki bardziej nowoczesny. Dlatego szukaliśmy nazwy bardziej opisowej. I wtedy Marta Sulikowska, która prowadziła taką firmę właśnie copywritingową, przyszła do nas z nazwą, jako że robiliśmy aplikację na początku tylko na Androida, więc zaczepiła się tej nazwy Android, skróciła ją do Droid i podkreśliła to, że mamy być tacy lepsi nawet niż roboty, tacy na doładowaniu, tacy bardziej efektywni, szybsi, sprytniejsi. I tak powstała nazwa Droids on Roids. Właściwie nie debatowaliśmy nad tym, czy to zmienić. To nie była któraś nazwa. To można powiedzieć, że była pierwsza i od razu siadła. Okej, tak się czasami zdarza. To 2011 to też jest taki chyba rok, gdzie tak jeszcze słowo startup w przestrzeni publicznej nie latał tak jak dzisiaj, tak? Bo dzisiaj właściwie czego się nie dotkniesz, nie otwierasz, to właściwie staje się startupem. Więc to, co powiedziałeś, że byliście takim startupem, pomysł na nazwę tak, fajnie. To są czasami takie rzeczy, które siadają i potem zostają komuś w głowie i za nim chodzą. Więc wydaje mi się, że tutaj pomysł jest dobry. Ja tą nazwę dosyć szybko zapamiętałem. Ona się do mnie przykleiła. Na początku powiedziałeś, że właśnie tworzycie aplikacje mobilne dla klientów na życzenie pod konkretne realizacje. No ale i w tym jakby określacie się Mobile App Development Company. Dlaczego w ten sposób? To jest tylko ten obszar, że robicie mobilne rzeczy i dlaczego, jeśli tak jest? Więc ta specjalizacja to jest nasz świadomy wybór, aby bardzo jasno i szybko dać do zrozumienia klientowi, w czym jesteśmy najlepsi, do czego można nas zatrudnić i w czym się po prostu specjalizujemy. Istnieje wiele tak zwanych software house'ów, które mają bardzo szeroki zakres usług, co też utrudnia zrozumienie, w czym oni faktycznie są najlepsi i utrudnia to po prostu kupienie od nich tych usług. Dlatego my od początku mówimy, jesteśmy MOBA, mimo że robimy też mamy szerszy zakres usług, to mimo wszystko od tego mobila na wszystko się zaczyna i na nim się właściwie opiera cała wartość, jaką dostarczamy. Okej, to może przejdźmy. Ja na początku trochę tam jakby przyznałem się, że już pokoleniowo mam swoje lata i teraz kwestia tego mobile first. Czy zdarza wam się w tych realizacji projektu, że faktycznie robicie projekty w krajach, gdzie w ogóle nie myśli się o tym, żeby robić coś na komputer, nie robić tradycyjnej strony www, bo właściwie te komputery dzisiaj są prawie nieużywane, że jakby tą podstawą komunikacji jest właśnie telefon komórkowy. Tak. To jest coraz częstszy przypadek
Ja opowiedziałem o tym, że miałem kontakt z komputerem już w bardzo młodym wieku, także przeszedłem tą drogę kolejny komputer, telefon i zawsze ten komputer gdzieś był. Ale istnieją kraje, gdzie ludzie dopiero dzisiaj dostają swoje pierwsze komputery i to jest na przykład Indonezja. Na zaproszenie Piotra Jakubowskiego pojechaliśmy parę lat temu z Wojtkiem Szwajkiewiczem, drugim współzałożycielem firmy, właśnie do Dżakarty. Piotrek był szefem marketingu takiej dużej firmy Gojek i przy okazji pobytu tam widzieliśmy parę dużych startupów indonezyjskich i powiedzieli nam wprost, że w tym kraju kilkadziesiąt milionów ludzi otrzymało swoje pierwsze komputery i oni przez ten telefon mogą po raz pierwszy w życiu zrobić różne rzeczy. Także takie kraje jak Indonezja są właściwie mobile first, bo tam komputerów ludzie po prostu nie posiadają i pewnie nie będą posiadać w dużym stopniu. I właśnie do tego też o to pytam, bo ja w innym kiedyś podcaście miałem gości, z którymi rozmawiałem i o Afryce, o Nigerii przede wszystkim, rozmawiałem o Indiach, rozmawiałem właśnie o tym, jakie jest tam podejście do tematu, więc powiedziano mi tak, że ten telefon komórkowy tani jest naprawdę tani. On jakby jakościowo oczywiście może mieć dużo zastrzeżeń, ale to jest taki element dotyczący tego, że z tego telefonu komórkowego korzysta się właśnie po to, żeby być w łączności z kimś, po to, żeby uczyć się, bo pobierają na to jakieś e-booki, są pobierane przez dzieci. Jednocześnie to jest element dotyczący zaglądania na różnego rodzaju filmy, wiadomości. Często też jedyne światło w domu, które potem gdzieś jest wieczorami i tak naprawdę wykorzystywany jest każdy moment, żeby naładować. Czyli z jednej strony wiemy, skąd to się mogło wziąć, tak? Czyli tak naprawdę nie było warunków sprzyjających się do tego, żeby tam zaistniały komputery, ale z drugiej strony to, co jakby mówisz, to chyba takie logiczne, tak? Ludzie mają przy sobie, to jest ich własność, łatwiej im się z tym poruszać i cokolwiek tutaj realizować. Jaki najciekawszy projekt zrealizowaliście? Właśnie taki, który, nie wiem, był albo bardzo skomplikowany, albo może na początku nawet patrzyliście na niego jakoś tak dziwnie, że to jest w ogóle nierealne i po co to komu? 3 lata temu przyszedł do nas człowiek z Libii i powiedział do nas: słuchajcie, w naszym kraju nie ma oficjalnego systemu adresowego. Nie działa też Google Maps. Czyli systemu adresowego, czyli ja rozumiem, że nie wiem, dzisiaj nagrywamy na ulicy Krzemienieckiej tam z jakimś numerem, to tego nie było, tak? Nie ma czegoś takiego, tak? Zgadza się. Nie ma. Działało to wtedy na takiej zasadzie, jak kiedyś ludzie wiedzieli, gdzie kto mieszka na wsi, czyli do wsi można dojechać, a gdzie kto mieszka, no to 4. dom na prawo za lasem. I tak też się ludzie posługiwali różnymi przesyłkami, czy tak też się komunikowali różnym transportem. Także na początku nie chciało mi się wierzyć, no bo to jednak jest kraj w basenie Morza Śródziemnego, ale faktycznie tak było. I nawet jak dzisiaj wejdziesz na Google Maps, to te miasta nie mają nazw ulic. Więc ten człowiek, ponieważ był związany z aktualnymi władzami kraju, mógł zaproponować aplikację, która wprowadza system adresowy. I my taką aplikację wykonaliśmy. I na tej podstawie można było już oferować takie usługi, które znamy już w Europie, czyli transport, dostawy jedzenia, dostawy parek i tak dalej. Jak już są adresy, nawigacja, to już można z tego korzystać. Aplikacja dalej istnieje, ma bardzo dobre opinie i dalej się rozwija. Ale poczekaj, jeżeli dalej nie ma ulic, to co? Jakby wprowadzaliście nazewnictwo ulic, czy w jakiś inny system wprowadziliście tego, że nie wiem, właśnie ten mój dom 4 z prawej strony to jest jakoś specjalnie opisany w takim systemie? To znaczy pojawił się już konkretny system adresowy, to znaczy jest on oparty po prostu o litery i cyfry. Czyli jest to miasto plus jakieś litery, cyfry i ten system, jak się te litery, cyfry wbije, to pokazuje, który to jest dom. Czyli ulic dalej nie ma, ale są
są jakieś oznaczenia. Okej, czyli jakby rozumiem nasze jakby naturalne przyzwyczajenie do tego, że musi być ulica, jest numer domu, to jest nasze przyzwyczajenie, natomiast może się okazać, że jeżeli jest potrzeba dotycząca zlokalizowania czegoś, można to zrealizować innym sposobem i to też będzie działało i ci ludzie się nauczą z tego korzystać. To ciekawe, powiem ci dosyć ten. Zgadza się. A z takich projektów, których, nie wiem, zrezygnowaliście w trakcie, albo się okazało, że porażką, że po prostu w pewnym momencie, nie wiem, oczekiwania klienta i wasze możliwości się rozminęły, albo rozminął się, nie wiem, budżet klienta, bo klient myślał, że to zrobicie tak, nie wiem, jakąś grupą początkujących deweloperów i to tak wam zajmie 10 minut. Był taki projekt, który zakończył się z naszej decyzji. Pracowaliśmy dla, można powiedzieć, indyjskiego Netflixa. Duża platforma streamingowa i naszym zadaniem był rozwój tej platformy. Także przejęliśmy kod od kogoś innego i rozwijaliśmy ją. We współpracy oczywiście z osobami z Indii. Jednak różnice w zarządzaniu były tak duże i tak często zmieniały się wymagania i ustalenia, że nie byliśmy w stanie dowodzić tego, na co się umawialiśmy, ponieważ to, na co się umawialiśmy, zmieniało się kilka minut po tym, jak zostało to ustalone i nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia, w jaki sposób ustalać, kto co robi i kiedy. Czyli to była taka zwinność do potęgi n, tak? Albo zwinność silnia, można byłoby powiedzieć. Tak, znaczy tu myślę, że do głosu doszedł ten inny sens pracy, ponieważ w Indiach jest bardzo mocna hierarchia w pracy, także jeżeli my coś ustalimy, ale ktoś potem uważa inaczej, to po prostu zmienia te ustalenia i nikt ich potem nie kwestionuje. Także ponieważ to była duża firma i wiele osób mogło kwestionować ustalenia, także one były praktycznie momentalnie zmieniane. Także ponieważ nie byliśmy w stanie realizować to, na co się umawialiśmy, musieliśmy zrezygnować. Powiedziałeś, że na początku zaczęliście od aplikacji na Androida. Tutaj te początki też nazwy w jakiś sposób nawiązujące do tego. No i teraz tak, dzisiaj robicie właściwie na te dwa główne systemy, czyli na Androida, a na iOS-a. I ostatnio widziałem na portalu LinkedIn, chwaliłeś się tym, że ileś lat temu byłeś na początku Fluttera. Dzisiaj jakby obchodzi się kolejną rocznicę działania. Co wtedy skłoniło jakby was do tego, żeby wybrać tą właśnie platformę? I jakie ona dzisiaj przynosi korzyści, jakby się miał ocenić i czy ewentualnie byś się zmienił na coś innego? Tak, zaczynaliśmy jako firma tworząca aplikacje na Androida, ponieważ wtedy udział iPhone'ów na rynku był niewielki, ponieważ były to telefony drogie i mieliśmy takie założenie, że ponieważ Android jest tańszy i bardzo podobny, to zdobędzie pewnie większość rynku, a iPhone zostanie takim telefonem, może jak BlackBerry kiedyś, czyli takim dla tylko części ludzi. No ale stało się inaczej. Telefon stał się równie popularny, w niektórych krajach doszedł do połowy udziału w rynku, w niektórych był to mniejszy udział, ale widać było, że klienci, można powiedzieć, zadecydowali za nas, potrzebowali aplikacji na dwie platformy, ponieważ mieli klientów, którzy używali tych dwóch systemów. Także dosyć szybko dołożyliśmy tą usługę tworzenia aplikacji na system iOS. No i od tego momentu robiliśmy te aplikacje oczywiście natywnie, to znaczy w takich językach, w jakich producent zaleca je realizować. Przez te lata zawsze był jakieś rozwiązanie, które obiecywało, że można napisać jedną aplikację i uruchomić ją na tych dwóch platformach. Jednak te rozwiązania zawsze przypominały coś, co grupa pasjonatów bierze, skleca z tego jakieś rozwiązanie, które działa, które da się uruchomić, ale ani to nie działa dobrze, ani stabilnie, ani szybko, ani nie wygląda to ładnie. Także nie chcieliśmy z takich rozwiązań korzystać, ale naturalne było, że klienci szukali po prostu tego rozwiązania, bo rozwijanie aplikacji na dwie platformy jest trudniejsze i wymaga więcej pieniędzy.
Także kiedy 5 lat temu Google zaproponował swoje rozwiązanie, które było przygotowane i projektowane pod to, żeby faktycznie pisać jeden kod, puszczać wtedy 2 aplikacje, a dzisiaj można wypuszczać aplikacje też na Windows, Linux i na weba, czyli jako stronę internetową, to wyglądało to po prostu dojrzale. I był na to konkretny plan, opinie miał bardzo dobre, działało to świetnie, dlatego postanowiliśmy, no to jest coś konkretnego. I faktycznie rynek na dzisiaj też decyduje za nas, ponieważ to działa dobrze, to wielu klientów, a już wykonawców konkretnie we Flutterze. Okej, czyli przychodzi klient z konkretnym oczekiwaniem, mówi tak, chcę mieć tę aplikację na takie systemy i zróbcie mi ją w tym rozwiązaniu, bo też wiem, że będę mógł to rozwijać dalej. No to jest dosyć ciekawe podejście Google'a do tego tematu, no bo w pewien sposób też wsparli konkurencyjny system, jakby na to nie patrzeć, tak? Myślę, że założeniem Google'a jest umożliwienie w końcu w odpowiedni sposób stworzenia jednej aplikacji, która jest uruchamiana wszędzie. Google nazywa to ambient computing, czyli firmo, zrób jedną aplikację, możesz ją sobie uruchomić gdzie tylko chcesz. W internecie, na zegarku, na telewizorze, na Windowsie, na Linuxie i tak dalej. Możesz ją sobie potem rozwijać. No i to jest wspaniałe marzenie, ponieważ honoruje to, co firmy chcą zrobić, czyli dojść ze swoimi usługami do klienta, wszędzie tam, gdzie ten klient jest, albo gdzie chce sobie tą usługę konsumować, a nie tylko na jednym wybranym systemie. I na dzisiaj wygląda, że to działa i będzie działać i na dzisiaj coraz większe zaufanie do tej technologii. A teraz tak, powiedziałeś, że przychodzą do was klienci z konkretnymi oczekiwaniami, przychodzą nawet klienci, którzy oczekują, że na konkretnej platformie to zrobicie, tak? Bo teraz, jeżeli, tak jak powiedziałeś, znają was, gdzieś do was się dowiedzieli, to wiecie, że robicie mobilne aplikacje, macie doświadczenia, robicie to właśnie na Flutterze i teraz tak, co by w ogóle byś poradził klientom, którzy przygotowują się do rozmowy z wami? Jak oni się powinni przygotować? Bo to chyba też jest ważne, tak? O czym pomyśleć, kiedy planują wprowadzić aplikację właśnie mobilną? Najważniejszym pytaniem, jakie należy sobie odpowiedzieć, to jest, po co mi jest aplikacja mobilna? Co ona ma zmienić? I skąd będę wiedział, że to się zmienia? Mamy takie 2 główne grupy celów firm. Jedna to jest chęć większych przychodów, a druga to jest chęć obniżenia kosztów. Więc większość firm porusza się w tych 2 obszarach, albo chcą się otworzyć na ten rynek nowy, zacząć generować większe przychody z kanału mobile, albo aplikację mobilną załatwić temat sprytniej. Pracowaliśmy z taką firmą szwedzką, która za pomocą aplikacji przyspieszyła proces naprawy dróg 15-krotnie, ponieważ wszystko było robione przez aplikację na miejscu, nie trzeba było wypełniać formularzy, przepisywać ich z systemu do systemu, zatwierdzać i tak dalej. Wszystko działało się z aplikacji. Także pierwsze pytanie, po co i skąd będzie firma wiedzieć, że to zaczyna działać? Okej, czyli podchodząc do tego tematu, firma sobie musi postawić, tak? Czy chce zwiększyć swoją efektywność, bo chce pozyskać, nowe możliwości, zbudować nowe kompetencje, albo usprawnić pewne procesy, właśnie to, co powiedziałeś, czyli obniżając koszty, bo kwestia dotycząca, papieru, wysyłania. Ten temat dotyczący naprawy dróg, myślisz, że to mogłoby się przenieść do Polski, to rozwiązanie? Tak, i ostatnio na konferencji InfoShare rozmawiałem z zespołem, który tworzy aplikację dla miasta Gdynia. I ta aplikacja jest, jak ja o niej usłyszałem, to po prostu kopara mi opadła, ponieważ ma tak wiele różnych systemów wpiętych, że ludzie, którzy mieszkają w Gdyni, przez tą aplikację mogą dosłownie zrobić większość rzeczy, które się da w tym mieście zrobić. Na przykład zgłosić właśnie awarię jakąś na ulicy, zrobić zdjęcie,
a potem monitorują, czy to zostało naprawione. Zazwyczaj zostaje naprawione i komunikat, dziękujemy za zgłoszenie, tam ten przystanek już jest naprawiony, szyba wymieniona. Dziękujemy. Także to pokazuje, że ludzie, którzy mają przy sobie urządzenie i dostęp do odpowiednich usług, chętnie z nich korzystają, jeżeli to faktycznie działa. No tak, no jakby patrząc na to, to już jest jakby jeden z elementów takiego też smart city, tak? No bo skoro i tak mam ten telefon przy sobie, właściwie wszyscy mamy, tak? To jeżeli nawet kwestia dotycząca zgłoszenia uszkodzeń, awarii jest możliwa, to fajnie, żeby ktoś to od razu przyjął, zaczął z tym działać, to jest fajny element, tak? Czyli taki jakby element dotyczący takiego, nie wiem, jakby to nazwać, komunikatora miejskiego, tak, z pewnymi funkcjonalnościami, tak. no to fajnie brzmi. Czyli mówisz, że jakby pewne rzeczy się już dzieją w Polsce, więc jest fajnie, to jakby to przekłada się teraz pytanie, czy będziemy wiedzieli o większej ilości uszkodzonych dróg, czy one będą szybciej naprawiane? To jeszcze teraz nie wiem, w którym to kierunku pójdzie, tak? Tak, to jest druga strona medalu, tak. Konkurencja jest duża. Czemu klienci was wybierają? Jakbyś tak musiał się określić na tle jednak wszystkich innych firm i czasami też swoich kolegów, znajomych, koleżanek. To pytanie zadajemy też naszym klientom na samym początku. Także odpowiem z takiej wiedzy, którą mamy. Klienci wybierają nas, ponieważ mamy tą specjalizację bardzo jasną, bo konkretną. Mamy już 12 lat doświadczenia, to znaczy robimy aplikacje już od tak starych systemów operacyjnych, że rozwiązaliśmy bardzo dużo popularnych problemów, które można mieć z aplikacją. Także jest ta pewność, że wiemy, co robimy. Oraz opracowaliśmy taki autorski system wytwarzania aplikacji, który zapewnia to, że aplikacja jest robiona w konkretnym celu, który potrafimy mierzyć i że ta główna funkcja aplikacji zostanie zrealizowana jak najszybciej i jak najsprytniej. Czyli klient ma pewność, że nie tyle wynajmuje grupę deweloperów, co wynajmuje programistów, którzy pracują w bardzo określony sposób, aby osiągnąć korzyść dla klienta. Okej, czyli tak naprawdę klient przychodzi do was po jakiś konkretny cel, bo wie, że to zrealizujecie i wy to realizujecie. No to jest chyba to, na co każdy z nas w swojej działalności stawia, tak? Żeby nie przerzucać się, że mamy takich specjalistów albo takie technologie, tylko tak naprawdę klient wie, czego potrzebuje, a my wiemy, jak to zrealizować. Tak by to można było tutaj podsumować. My jako Inergo współpracujemy z Droids on Droids od jakiegoś czasu, więc wiem, że pracujecie na Macach. I teraz pytanie, od kiedy pracujecie na Macach? Czy już jesteście taką organizacją w 100% macOS-ową? Skąd była jakaś decyzja? No i teraz jeszcze zamykające pytanie, czy tak jak inni nasi klienci zauważacie, że te procesory serii M wniosły nową jakość do pracy? Tak, pierwsze lata pracowaliśmy na Windowsach, ponieważ robiliśmy aplikacje tylko na Androida. Po dodaniu tej usługi tworzenia aplikacji na system iOS już musieliśmy przejść na komputery Apple'a, ponieważ nie da się tworzyć aplikacji na ten system z wykorzystaniem Windowsa czy też Linuxa. Albo da się, ale wymaga to jakichś horrendalnych żonglowania jakimiś patchami, hakami. Dlatego Maci po paru latach zaczęliśmy wprowadzać i na dzisiaj 99% pracowników posiada komputery Apple'a. Parę osób wybiera dalej Windowsy. Mamy politykę, sam wybierz swój sprzęt. Także niektórzy dalej chcą pozostać w tym ekosystemie Windowsa, więc takie komputery im dostarczamy. I pytałeś jeszcze o procesor serii M. Tak, jest to bardzo duża zmiana, ponieważ nasza praca w dużej mierze polega na tym, że siedzimy w aplikacjach, które mimo wszystko są albo w przeglądarce, albo są okienkowe, ale dalej są tam używane technologie takie jak JavaScript, HTML, CSS, to na procesorach tych starszych Intela, w tamtej architekturze, one po prostu działały wolno. I mieliśmy 2020 rok
i dalej te okienka się zawieszały, haczyły i to się wszystko wolno ładowało. A po wprowadzeniu tych procesorów M1, które mają taką architekturę, że szybciej wywołują między innymi JavaScript, zmiana była bardzo zauważalna. No jest zauważalna do tej pory. W samej naszej pracy pisania aplikacji też znacznie skróciły się czasy tak zwanego budowania aplikacji, czyli uruchomienia tej aplikacji na telefonie. Zawsze trwało to 15-30 sekund. No, te czasy skróciły się przynajmniej o połowę. Także jest to wymierna dla całej firmy. Czyli przy czasach właściwie można powiedzieć dla zwykłego śmiertelnika krótkich, bo to mówisz jednak 15 sekund, jeszcze nastąpiło skrócenie, czyli można powiedzieć jakby szumnie tak dwukrotnie wzrosła efektywność, ale myślę, że jakby z punktu widzenia tego, co robicie, ile trzeba przetestować rzeczy, jak skompilować, żeby to wyszło, no to te sekundy przekładają się już potem na minuty i czasami na godziny w skali takiego projektu, więc to jest dosyć jakby istotne. Jesteśmy po WWDC 23, czyli takim wydarzeniu Apple'owym skierowanym do deweloperów, na którym Apple pokazuje, co będzie w nowych systemach operacyjnych, pokazuje też nowości. No i teraz pokazali coś, co nazywają komputerem przestrzennym, czyli ten swój Apple Vision Pro. Jak ty do tego podchodzisz? Uważasz, że na przykład dla was to jest jakby taka szansa na stworzenie coś nowego, czy na razie będziesz obserwował rynek, co się pojawi? Urządzenie na pewno jest bardzo ciekawe. Jak patrzymy na produkty, które Apple wypuszcza, to mimo wszystko one w perspektywie paru lat działają i ta popularność tych urządzeń rośnie. Także wydaje mi się, że tak samo będzie w tym wypadku, tylko wymaga to jeszcze paru lat wypuszczenia wersji tańszych, prostszych, bardziej dostępnych. I jak pojawią się ci klienci tacy, można powiedzieć, nieprofesjonalni, to zaczniemy widzieć zapotrzebowanie na dostosowywanie aplikacji pod to konkretne urządzenie. Tam jest osobny system operacyjny, więc na dzisiaj jest to ciekawostka, którą obserwujemy. Pytanie, czy skończy to jak iPad, który gdzieś tam zawsze w domu leży, ale nie jest używany, czy będzie to coś, co będziemy zakładać codziennie. Na dzisiaj przez kolejne 2 lata, moim zdaniem, pozostanie to pokazem tego, co da się zrobić. No i czekam na to, jak wykorzystają to ludzie, bo jak dostaną to do ręki, to pewnie okaże się, co się da z tym zrobić. To tak, ciekawe podejście, bo tak naprawdę ja obserwuję różnego rodzaju dyskusje na ten temat. Z jednej strony jest to ciekawe rozwiązanie, pokazując to, jak można zagospodarować właśnie tą przestrzeń dookoła nas, co można nowego wprowadzić, więc ja na pewno widzę zastosowanie w różnego rodzaju kwestiach dotyczących edukacji, szkolenia, pewnych testów. Boję się również, że to się może znaleźć w obszarze wojskowości do sterowania dronami, tak? Bo to też bym widział w jakiś sposób takie zastosowanie. Natomiast też widzę kwestię dotyczącą w obszarach medycyny, bo kiedyś miałem okazję przysłuchiwać się takiemu człowiekowi, który mówił o gogach VR, które parę lat temu on stosował właśnie jakby w wspomaganie terapii pacjentów, którzy na przykład nie mogą opuścić izolatki, tak? Kiedy tak naprawdę dzięki temu mają możliwość zobaczenia, co się dzieje na zewnątrz, albo kontakt z rodziną, więc myślę, że to też może być jakby taka, być może nisza, ale to może być ciekawa do zagospodarowania. Natomiast to, co powiedziałeś, że poczekajmy, jak się to rozwinie, to mi się przypomina też taki czas, kiedy pojawił się iPhone 3G, była premiera, ja pamiętam w jednym z portali, nie będę wymieniał jego nazwy, ale pojawiła się taka opinia, że właściwie to będzie chyba porażka firmy Apple, bo firma o innej nazwie zrobiła testy takie konsumenckie tego urządzenia i wyszło, że właściwie kobiety mają z tym problem. No i tak z ciekawości zacząłem czytać ten artykuł, zacząłem zaglądać, o co chodzi, no i okazało się, że w grupie 20 osób, które testowały, była jedna kobieta i miała problem, bo miała trochę dłuższe paznokcie z korzystania jednak wtedy z tego ekranu.
I to dosyć ciekawe było podejście, że to będzie przyczyna, że to będzie krach całego tego pomysłu. Okazało się, że tak naprawdę wszyscy sobie radzimy. Paniom wcale nie przeszkadzają paznokcie różnej długości, które mają w skorzystaniu z tego, więc myślę, że to jest kwestia czasami nowych umiejętności i jakby pokazania, że pewne rzeczy wchodzą. Także zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. To jest ciekawe. A co z wyzwań w najbliższym czasie przed firmą? Coś fajnego już możecie zasygnalizować? Coś będziecie robili? Wyzwaniem na pewno są obecne czasy, które widać, że na rynku jest coś, co możemy nazwać recesją. Nie jest to kryzys. Jest to recesja, czyli spadek zapotrzebowania na usługi IT w jakimś tam obszarze, powiedzmy w zakresie 20-30%. Więc to jest aktualne wyzwanie dla firmy oraz wszystkich firm z tego otoczenia. My na szczęście na dzień dzisiejszy jako firma radzimy sobie, jak to powiedział jeden konsultant, może i jest recesja, ale postanowiliśmy nie wziąć w niej udziału. Także jeżeli skupimy się na właśnie obecnych klientach, na nowych rynkach, na nowych usługach, no to zawsze można te potrzeby znaleźć, ale jest to ewidentnie wyzwanie dla całej branży, żeby przez tą recesję przejść. A za końcem recesji są nowe wyzwania, to znaczy jest pytanie, jak Flutter poradzi sobie w tej nowej perspektywie, czy będzie stanowił taką główną technologię dla nowych wdrożeń, co właśnie z tym Apple Vision, no i co z potrzebami klientów. COVID zmienił przyzwyczajenia klientów w zakresie transportu, zamawiania jedzenia, ubezpieczeń, zakupu. Ta recesja, która jest na świecie, też zmienia przyzwyczajenia w podobnych obszarach, także ludzie trochę inaczej kupują, trochę inne rzeczy kupują w innych miejscach. Także to też niektórym branżom pozwala na rozwój, a niektóre branże stawia pod znakiem zapytania. Tomasz, ostatnim też jakby w miesiącach rozgrzewa nas wszystkich kwestia dotycząca sztucznej inteligencji. To rozwiązanie, które się pojawiło, ChatGPT, trochę zmieniło reguły gry. No i teraz pytanie, jak to wygląda z waszej strony? Czy wy to widzicie, że to jakby będzie was wspierać, czy być może w pewnych obszarach wypierać, jeśli chodzi o projekty, które realizujecie dla klientów? Tak, widzimy, że wiele narzędzi się pojawiło i pojawia cały czas. Wiele z tych narzędzi już wdrożyliśmy do codziennej pracy w firmie w różnych obszarach i uczymy się. Uczymy się tego, co to daje, jakie to przynosi korzyści. I myślę, że na tym polega teraz ten okres, żeby po prostu bawić się tym. Codziennie, regularnie i zobaczyć, czy to jest przydatne. I faktycznie firmy, które ominą ten hype, mogą faktycznie obudzić się za parę miesięcy bez znajomości tych narzędzi i już będzie im ciężko nadgonić. Także tak, AI wchodzi do życia firm i ludzi i zaczynamy używać tego codziennie. Czy to jest zagrożenie? To myślę, że mimo wszystko spowoduje to zmiany w wielu branżach. I już myślimy o tym, że zaczynają tracić pracę lektorzy, copywriterzy i te zawody, które AI czy też machine learning potrafi już dostarczyć te efekty bez udziału człowieka. Ale jak pokazuje historia, wszędzie tam, gdzie pojawiały się jakieś ulepszenia, automatyzacje czy przyspieszenie, tak jak na przykład komputer osobisty, też wieszczono, że on zabierze pracę wielu ludziom. Okazało się, że otworzyły się tak duże możliwości i rynki, że właściwie brakowało tych potem do obsługi tych komputerów. Także ponieważ AI
nie jest inteligentny, tylko jest, można powiedzieć, nauczony, to ktoś musi te nauczone algorytmy obsługiwać i z nich korzystać, ponieważ same siebie nie użyją, bo nie wiedzą tak naprawdę, po co są używane i kiedy jest ok. Także mimo wszystko liczę na to, że pojawi się masa miejsc pracy do używania właśnie tych algorytmów AI-owych. To, co powiedziałeś, kwestia weryfikacji, sprawdzenia, czy nie ma tu jakichś halucynacji po stronie takich rozwiązań, no to chyba wydaje się, że może się pojawić taki nowy zawód, którego możemy dzisiaj nazwać weryfikatorem, tak? Czyli ktoś, kto zweryfikuje, czy to, co z tego AI wyszło, to jest dobrej jakości, bo nawet ja, testując różnego rodzaju opcje dotyczące pisania tekstów i ucząc się też budowania tych promptów, żeby ten tekst dostać najlepszej jakości, w paru miejscach złapałem się, że tam faktycznie ten AI poszedł sobie za daleko, jakby stworzył coś, co jak czytasz w tekście, to ci pasuje, tak? Tylko jak zaczynasz weryfikować z rzeczywistością, to no nie, moment, nie tą drogą, tak? Więc tutaj jakby kwestia dotycząca to, co powiedziałeś, tak? Uczymy tą maszynę, kwestia jest taka, czy to rozwiązanie uczymy. Teraz jest kwestia, jak dobrze go nauczymy i teraz, czy jesteśmy w stanie to zweryfikować, żebyśmy właśnie nie zostali gdzieś wywaleni, czy nie wysłano nas za jakieś manowce. Także tak to mniej więcej wygląda. Trochę mi to też przypomina takie tematy jak rewolucja przemysłowa, tak, czyli wprowadzenie Krosna Jacquarda, wprowadzenie maszyn parowych, tak, no one też w jakiś sposób część ludzi pozbawiły pracy, ale stworzyły nowe miejsca, nowe wyzwania, nowe stanowiska i to, co mówisz, tak, dzisiaj też musimy się już nauczyć, że będziemy z tym żyli i teraz kwestia dostosowania się, jak to ogarniemy i czy to my będziemy wykorzystywali to narzędzie, czy my zostaniemy przez to narzędzie wykorzystani, tak? Tego się najbardziej boję. To teraz wracamy do różnych bajek robotów Stanisława Lema, gdzie się pojawia taki rozwiązanie Truli, który steruje sobie, uczy się, jakby bardziej się rozwija. Także to Lem ileś lat temu przewidywał takie rzeczy. Kwestia jest tylko taka, czy dzisiaj możemy to zrobić. Tomasz, jakieś pozytywne słowo na zakończenie naszej rozmowy? Coś, nie wiem, z planów takich prywatnych, wracamy do tych gitar, nie wiem, coś planujecie? Może jakiś koncert, nie wiem, na jakimś Arena Tarczyński we Wrocławiu albo coś innego? W firmie jest projekt, który się nazywa Kapela Pioruny, tak? Trzymam kciuki za rozwój tej inicjatywy. Muzycy firmy spotykają się co jakiś czas, także mam nadzieję, że będę mógł również dołożyć swoją gitarę tam. Ale to przejdziesz casting? Czy tak po prostu z definicji będziesz miał miejsce w kapeli? Faktycznie obecni gitarzyści są lepsi niż ja, także będę musiał chyba tam objąć rolę grającego na trójkącie. Ale okej, no dobra, w każdym razie to tak. Trzymam kciuki za projekt Pioruny, trzymam kciuki za Droids on Droids. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, wykorzystajmy szanse, które się pojawiają. Tak jak tutaj Tomek pokazał w swoim życiu zawodowym, wykorzystali pewne szanse. Nie bójmy się czasami przełączyć w inne obszary, bo może coś nowego odkryjemy. No i to, co jest ważne, kiedy współpracujemy z takimi właśnie firmami, jak firma Tomka, miejmy sprecyzowane oczekiwania, czyli tak naprawdę czego potrzebujemy, nie wchodźmy w bebechy, bo jeżeli my będziemy wiedzieli, czego oczekujemy, to nasz partner już potrafi to zrealizować. Tomasz, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich znajomych, którzy wiedzieli o tej rozmowie. Czekamy na ich, jak to mówią, ci wszyscy tutaj youtuberzy, łapki w górę, dajcie suba, polubcie nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam. Thank you.